Przyznam szczerze, to jest wyjście z granicy. Nie mam pieczątki, jestem na terenie Senegalu, ale nie mam żadnej pieczątki. Jestem tutaj nielegalnie, pieniędzy nie wymieniłem, więc jest czerstwo. Moi drodzy, dzisiaj kolejny nowy odcinek. Wyjeżdżam już od Beatki i od Pawła. Jadę w stronę Senegalu, moi drodzy, i robimy pompeczki. Tym razem zrobimy 16. Mamy to. No tak, najlepszą rozgrzewkę, na lepszy początek dnia. Zapraszam w podróż, zapraszam do Afryki. Moi drodzy, co ja wam mogę powiedzieć? Pompeczki zrobione. Z Beatką i z Pawem się pożegnałem. Jestem już na drodze. Jestem w trasie. Jedni lubią, drudzy nie lubią. Jedziemy, moi drodzy. Jedziemy na granicę z Senegalem. Jedziemy na granicę z Senegalem i prawdopodobnie będzie to ostatni odcinek z Gambii. No bo do Senegalu trzeba dojechać. Ja tam coś tam machnę. Spróbujemy w tamtą stronę. Kurde, to jest zapany. Moi drodzy, zobaczcie, że z państwem, które złapaliśmy, których widzicie tutaj na załączonym obrazku, pani jest z Jamajki. You are from Jamaica. Jamaica. It's so beautiful. And tutaj córeczka. Zobaczcie, przyjechali na farmę kurczaków i tutaj po drodze wizytacja kierownicza na farmie kurczaków. Zaraz ciekawe, czy możemy wejść do środka. Słuchajcie, do środka nie wchodzimy, ponieważ jest specjalna procedura. Jak tutaj zauważycie, 5 kurczaków na taką malutką klatkę, czasami 3, czasami mniej, czasami chyba więcej niż 5 nie widzę. Ale no, warunki, powiem szczerze, są takie trudne, bo chodzą po takich kratkach. No i tutaj jajeczka wypadają. No i masz nie dość, że mięso, to masz też jajka. No i to jest prawdziwy tak zwany hodowla klatkowa. To jest to, z czym walczy Europa, a tutaj wciąż egzystuje i ma się bardzo dobrze. No niestety. Would you like drink this moringa? Very healthy. You boil it, or you can just eat it like a fresh, like salad or something. Like salad? Yeah. Wow. Yeah. And this also you can eat? That's the seeds. That's so it. you let it dry, and then when it dry, you can take the seed out. You can pound it. You can eat it. You can use it for oil. This is where they make moringa oil from the seeds. Ah, okay. So this is a lot of minerals also, yeah? So these are the seeds. So they're in oops. They're in small pockets like these. Wow. So when Cool. you crack it, it's a white seed when you crack it. Okej. Pamiętacie, jak pokazywałem z tego kwiatu wcześniej u Eli w pierwszych odcinkach bananki? Takie malutkie, to zobaczcie tutaj. Teraz jesteście w stanie zobaczyć troszkę większe już bananki. One podrosną i zasada jest taka, że im więcej dajesz bananowcowi wody, podlewasz go, tym po prostu te banany będą takie wielkie, grube, takie mięsiste, ktoś by powiedział. Ukryty niczym Chuck Norris. Siema Czarek. Nie zaczepiam, zaznajamiam się. Kierownik jestem, ty jesteś Czarek. Witam, miło mi. I tutaj państwo mówią, że ludzie tutaj rzadko chodzą do szpitala ze względu na to, że mają wiedzę, jak wykorzystywać siłę natury. Czyli na przykład z tego drzewa robi się herbatkę, z tego robi się sałatkę, z moringi też można zrobić sałatkę i ją zjeść, zaparzyć. Więc siła, moi drodzy, siła natury sprawia, że muszą spożytkować mniej pieniędzy na medykamenty, z czego jestem super dumny. Muszą sobie radzić i to jest piękne. To mi się bardzo podoba. Chodzę, włóczę się po tej Afryce i przyjdzie kiedyś czas, jak będę już starszy, że przypomnę sobie, że się tak włóczyłem po jakichś bezdrożach, dziwnych drogach. Teraz jadę. Nie no, taksowa, nie świruj, Marian. Zobaczę, że już biały, jeszcze nie opalony do tego, to świruje tym klaksonem. Powiem wam coś, to jest trochę głupie, że ja wcześniej nie zwracałem na to uwagi, ale wyobraźcie sobie, że jeżeli jest biały, o taki biały, bielutki, to znaczy, że jest świeżak, że dopiero przyjechał do Afryki, nie zna się. Nie zna cen, nie zna się w ogóle, ogólnie. Ale jak już jest opalony, no to już się zna. A jak się nie zna,
No to co, moi drodzy, to takiego można zrobić tak zwane czarne kakao. Takiego się naciąga, z takiego się zdziera do cna. Tu nie ma litości. Tu nie ma litości. To nie jest tak, że jak w Europie, że ludzie się, wiecie, litują. Czekajcie, muszę złapać jakiegoś takiego, wiecie, troszkę dostojniejsze auto, żeby dojechać te 10 km. Więc pomalutku, na spokojnie, kierowniku. Nikomu się nie śpieszy. Wy w Afryce macie, moi drodzy, czas. My w Europie mamy zegarki. Czy jakoś tak to się mówiło? I idę. Słuchajcie, od momentu, kiedy zacząłem łapać stopa w Afryce, jest 100% ogólnie efektywności. Wszystkie się auto zatrzymują, jak machnę tylko. Madajcie. Salam alaikum. Because I go to Senegal. Yeah. Oh, thank you. You're going up the way. Yeah. Salam alaikum. My name is Thomas. Walaikum salam. Thomas. Słuchajcie, udało się złapać z koleżką, od razu czysta akcja. Wiecie, bo ja jadę teraz trochę na goło na tą granicę, nie mam pieniędzy, ponieważ mi się po prostu wydały, więc zapytałem go kulturalnie, czy mogę z nim podjechać te 8 km, no i się zgodził, więc to jest bardzo przyjemne, kiedy zna język angielski, bo ten angielski jest przydatny. O, tutaj mamy kościółek. Słuchajcie, jestem na posterunku. Tutaj musi pan mi sprawdzić pieczątkę. Yeah, of course. Yeah. But only my face. Teraz muszą mi tutaj pieczątkę zbić. No trzeba pogadać. Trzeba się pośmiać. Trzeba pobajerować. Trzeba dużo. No na takich granicach mówiłem. To trzeba naprawdę. To trzeba... trzeba odwalić taki teatr. I wy możecie mi nie wierzyć. Ale takie granice są najtrudniejsze. Yeah, I'm sure. Maybe here. No. Guys from the. Dziki, teraz hajsik trzeba wymienić z chłopakami. Chłopaki nie wiedzą za bardzo o co chodzi. Na mnie. Chłopaki nie wiedzą o co za bardzo chodzi. Teraz kolegę tutaj uczę, jak nagrywać ogólnie, wiesz, rejestrować. I chcą mnie trochę wcisnąć, bo ja muszę wymienić hajs. Ale wiecie, no, kierownika ciężko zrobić, no. Kuku. Sieć rozplątują. Zobaczcie, jak zaplątana. Oni to wyrzucają później tą sieć do oceanu, łowić, moi drodzy, ryby. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że oni rozciągają tą sieć i później, jeżeli ta sieć się zaplącze gdzieś tam, a może się zaplątać, to później tą sieć zostawiają. I to są tak zwane martwe martwe tak zwane sieci, które się, wiecie, później zwierzęta plączą i, moi drodzy, umierają. No tak to wygląda, no. Tak to wygląda. Taka duża sieć, żeby więcej po prostu złowić, nie? Później na sprzedaż, żeby poszło. Tomas, słuchajcie, jak z tej dużej łodzi oni łowią, to mówią, że 600 koszy ryby są w stanie ogarnąć, a tutaj z tej małej nawet 90 do 100. Niesamowite. Niesamowite, jak wiecie, jak dużo. To jest ogromna liczba. Z koleżką się tutaj dogadałem na tą łódkę, ale nie wymieniłem pieniędzy, moi drodzy. Nie mam pieniędzy na to, żeby się przebić do Senegalu. Mam nadzieję, że tam będę mógł wymienić pieniądze. Jeśli nie, no to jakoś będę kombinować. Kto nie kombinuje, ten nie ma. Tu z ziomeczkiem się dogadałem. Za dyszkę jestem w stanie się przebić tam. Załadowani. Tu koleżanka Fanta. Zobaczcie, jakie malutkie dzieciulko, jakie piękne. Mama. So beautiful. It's Mama. Mama. 1 year? Very small. 1 year, 2 months. 1 year, 2 months. Beautiful. Tutaj z kierownikiem, zobaczcie, pani tutaj. A lot of vegetables. Yes. Do warzywa na sprzedaż. To sell this in Senegal. Good business? Yes. Good business. Żeby utrzymać dzieciulkę malutką. Ale malutka jaka. Ładna. Tutaj koleżka nam pomaga. Tamten. Na silnik. I dzida. Mało ludzi w sumie. Mam w kieszeni 50 ichniejszych, więc miejmy nadzieję, że wystarczy. No to jest dosłownie co? Nie wiem, czy 20 sekund będzie. Do widzenia, Gambio. Do widzenia. Przyznam szczerze, to jest wyjście z granicy.
Nie mam pieczątki, jestem na terenie Senegalu, ale nie mam żadnej pieczątki. Jestem tutaj nielegalnie, pieniędzy nie wymieniłem, więc jest czerstwo. No i de facto nie wiadomo, gdzie jest ten border control, więc butuję. Tak to właśnie jest. No ale nic, no trochę przybutuję i może gdzieś zaraz po drodze gdzieś tutaj będzie ten checkpoint, żeby przebić tą pieczątkę. No, taka Afryka. No. Jak to jest pora deszczowa, moi drodzy, to jest tragedia. Tego się praktycznie nie da przejechać tutaj, tylko w porze suchej. A ta babeczka na łódce, ona się nazywała Fanta. Rodzice ją nazwali na... Czekajcie, żeby mnie tutaj coś nie zjadło. Rodzice ją nazwali na cześć napoju Fanta. Ale jaja. Albo po prostu taki zbieg okoliczności, ale bym się nie zdziwił, gdyby było to od napoju. Co te koncerny robią tutaj. Ale kierownik schudnie. Papryka dla kierownika. Koleżkę tam z tyłu spotkałem. Też piechur. Pogadaliśmy i dzida dalej, no. Moi drodzy, to ja powinienem tutaj kulturalnie przywitać was i zaprosić na oglądanie nowej serii z Senegalu. To tak wyszedł taki szachermacher, trochę Gambia, Senegal, ale tak, to jest pierwszy odcinek, który łączy w sobie Senegal, który zaczyna Senegal, więc zapraszam do oglądania Senegalu, wszystkich tych, którzy nie oglądali jeszcze Gambii, więc zapraszam do obejrzenia Gambii i oczywiście czujcie się swobodnie do oglądania pozostałych serii z podróży, moi drodzy. No dobrze, zobaczcie, troszkę się motor udało złapać, a za jakiś tam drobny pieniądz podjedziemy, zobaczymy, gdzie jest ten imigracyjny, żeby to załatwić, bo w innym przypadku to będzie przypał później. Sami wiecie, bo wjechać to ok, ale później wyjechać z takiego afrykańskiego kraju, toż oni tam żółtej gorączki dostaną, jak się dowiedzą, że ja nie mam pieczątki wjazdowej, ja chcę wyjazdową. Słuchajcie, no niedobrze, miało być dobrze, a jest niedobrze, bo przejechałem tamtą granicą i się okazuje, że tutaj nie ma żadnego punktu imigracyjnego i muszę wrócić na granicę tą drugą, taką główną w Seliti, więc dostałem złe informacje na dobrą sprawę. Kurczę, tak zawierzyłem, wiecie, niedobrze, no. Ciężarówka jedzie, może się uda złapać. Kurde, wkurzyłem się, muszę cofnąć się 23 km. Się nie zatrzymała. Procentowy ten sukces łapania stopa w Afryce właśnie spadł o 33%. Życie jak w Madrycie. Czajcie? Badajcie, złapałem stopa, a w środku jest jakaś Europejka. Czujecie to? Ja to nie mam pytań, no. Świat jest taki dziwny. Ale jadę, głupio wyszło, ty. No nie pojadę dalej bez wizy, bo będzie przypał. Muszę się cofnąć, ale no czasami trzeba się w podróży cofnąć. A idźcie, dajcie spokój, kierowniku. Elo dziki! Elo dziki! Koleżki z gimnazjum. Wiesz jak jest, gimnazjum, podstawówka, dziewczyny już nie pomachają. Elo dziko! Madajcie, na typa majty spadły, ty! Zaraz mu pstryczka pyknę. Ding! Ty, dalej jedziemy, ale ten koleżka nie wiem czemu ma tak majty na ziemi. Ale zobaczcie jaki cmentarz. W ogóle zaniedbany totalnie. Ludzie nie przywiązują uwagi w Afryce. Kolejny raz powtarzam. Niestety na cmentarz nie wyskoczymy, bo nie ma czasu. Kurczę, no. Zaraz tam będę w lewo odbijać.
Proszę zobaczyć, jaki ładny recykling. Jak blacha z dachu spadła, pognieciona, no to się na ogrodzenie daje. Tam wcześniej była, nie zdążyłem włączyć kamery. Ale recykling tutaj w Afryce to jest podstawa. Goły i wesoły. Przyjechał kierownik. Dziewczyny się chodzą, kucują dwie. Tutaj o te żebym tutaj tak bezczelnie nie nagrywał. To chyba są tak zwane drzewa płodności. Tak mi się wydaje. Ładne są tutaj dziewczyny, nie ma co ukrywać. Mają taką egzotyczną urodę. Ale co Polki, to Polki. Naprawa samochodów. Części trochę z Gambii, trochę z Senegalu. Jakoś się kręci. A tutaj mamy ten checkpoint, na którym muszę się ogarnąć, nie? Właśnie koleżka tu podpowiada. No to git. Idę ogarniać temat. Badajcie, przyjeżdżam do Senegalu od Senegalu. Nie no, moja uczciwość to nie gra zna nic. Granic nie gra, nie zna granic. Bojdzialo, wymieniam hajs. Ile jeszcze Bojdzialo? Is good? No. 31 800. Yes. Remain 200-300. I bring it. I need 300 more. Yeah, I will bring it. Yes. A, okej. Wymieniam tu z kolegą hajs, a tu muszę, wiecie, rękę mieć na pulsie, bo wymieniłem 50 eurasów. Będzie na Wybrzeży Kości Słoniowej, będzie na Senegal, będzie na przeżycie tutaj. Muszę dbać tutaj nawet te o 300 ichniejszych tych cefa, bo inaczej to wiecie, wykocmolą mnie. Muszę się teraz wydostać, bo zaraz słońce, widzicie jak wysoko słońce, znaczy wysoko, nisko jest słońce. Ja się zaraz muszę, wiecie, zawinąć, żeby znaleźć miejsce na namiot, bo inaczej to będzie lipa totalna, moi drodzy. Kolega próbuje rozmienić. O kurde. Najgorsza sytuacja, czyli być na granicy, moi drodzy, tego, na granicy na noc. Patrzcie. Salam alejkum. Patrzcie jaki Peugeot 505. Zobaczcie, mała knajpka, kierownik załadował. Tutaj pani szefowa Fatu. Nasza, tam ma kuchnię, nie będę w gary zaglądał, bo się wkurzy jeszcze i wygoni. Dostałem, moi drodzy, trochę cebuli, cebula, wątroba, wątróbka na cebulce z ziemniakami, pół bułki, jakieś tam od czasu do czasu mięsko. Pikantne jak cholera, ale będzie dobrze. Trochę siły, żeby jechać dalej. Patrzcie jaka kuchnia. Patrzcie, a ja ryżu nie dostałem. Ale lipa. A miałem z ryżem dostać. Tutaj jest ryż. Trzeba za każdym razem sobie przychodzić i szukać. Thank you. Ojadłem, ale się nie najadłem jakoś cebulą i kawałkami drobnego mięska. Chociaż tam więcej było tej wątroby niż mięsa. Ale już na pewno jest troszkę energii do tego, żeby działać dalej. No tutaj jest garaż popularny, czyli tak zwany przystanek autobusowy, znaczy przystanek dworzec, przepraszam bardzo, ale my z dworca nie będziemy korzystać, bo to więcej czekania, więcej zachodu, póki wszyscy przyjdą. Trzeba po prostu złapać stopa, troszkę odjechać i tyle. No i dzisiejsza noc to będzie jest taka pod znakiem zapytania, bo za bardzo nie ma noclegu, moi drodzy. Hello. Nie ma noclegu, więc musimy coś pokombinować. Ty, złapałem stopa. Tutaj z kolegą z Dakaru. From Dakar. From Dakar, yeah. Yes, very nice friend, very nice person. Z koleżką, bardzo fajny gość, ale tutaj muszę bo checkpoint. No właśnie. Ale wszystko pomału się układa, muszę tylko zasnąć, znaleźć miejsce na spanie. Zobaczcie, wodę sprzedają w takich workach małych. Komedia, nie? Kto te worki później będzie sprzątał? One wszędzie leżą. No ale nic, wrzucam tutaj koleżce. Ja wodę mam. Teraz się przedzieramy przez rzekę Dżululu. No i co? I będziemy gdzieś tam za mniej więcej 20-30 minut szukać noclegu, moi drodzy. No i to już jest wyczyn. Afryka przed samą nocą i znalezienie noclegu. To już nie są przelewki, moi drodzy. Zobaczcie jakie dziurska. Bokiem musimy lecieć, żeby w ogóle nie wyrwało kół z osi. Koleżka obok też jedzie bokiem. Patrzcie jakie dziurska na drodze. Szybka przebitka. Jesteśmy pod kościołem.
bo na dobrą sprawę jedyna opcja w ogóle tutaj, taki koleżka mnie tutaj skierował. No zobaczymy, co z tego wyjdzie z tym noclegiem. No kurde, już przyznam, że jestem śpiący, a za bardzo takich opcji do wyboru nie ma, więc nie jest dobrze. Zobaczcie, Attaya to jest podstawa każdego spotkania i to jest green tea. Ziomeczek kupują i w takich małych torebeczkach. Słabo widać, bo mało światła. Do takiego dzbanuszka, proszę, się wsypuje całą herbatę, a jest mocna jak w cholerę. No i do tego, o, proszę. I proszę się na napalniczek daje. I co trzeba zamknąć? Close? O, zamknąć i aż się zaparzy. I z chłopakami siedzimy na rodzinie mojej nowej w Senegalu, rozmawiamy. Proszę zobaczyć, jeden na taki mały dzbanuszek, jeden duży kielich cukru. No to ja wrócę z tej podróży bez zębów. Tak jak tutaj chłopaki siedzą bardzo często, ubytki w uzębieniu. Ja cię. I jeszcze do całego naparu dorzuca się jakieś listki czegoś, nie wiem za cholerę co to jest, wiecie? Ale tak pięknie pachną te wysuszone listki, że normalnie jestem w szoku. To nie jest mięta, a może i mięta? Oczywiście też musi być cały system nalewania. Bardzo podobny do tego, co mamy między innymi. Proszę bardzo, to jest przelewanie. A ma to na celu, moi drodzy, ochłodzenie i porządne wymieszanie cukru i wszystkiego, co jest tam w środku. Proszę. Koleżka raz jeszcze. No. Pięknie. Będziemy tutaj zaraz pić z chłopakami. Z dziadkami, z chłopakami. O, proszę. No wszyscy z jednego kielona. Jak bracia. O, do pełna, bo to kwestia szacunek. Proszę bardzo. O, żeby ochłodzić, tak jak mówiłem. Koleżka 3 minuty przelewa, aż pianka się zrobiła. Niesamowite. I teraz z powrotem do tego czajniczka wlewa. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, moi drodzy. To jest naprawdę ceremonia picia herbaty. Attay. O co chodzi temu kogutowi? 3:30, a gnój pieje jak głupi. Dzień dobry Państwu, proszę zobaczyć, jak wygląda miejscówka, na której spałem. Koguty chyba od 3 już piały. Rodzina wstała o 6. A tak o. Proszę bardzo. Co tam sobie chodzą? No z 15 osób mieszka. Ja się muszę zbierać. Najgorsze jest to, że od selfie sticka się kamera odłamała. Proszę zobaczyć, odłamało się tutaj. Muszę teraz super glue kupić, bo nie będzie filmów, moi drodzy. A to nie są żarty. Jak działa tubab na małe dzieci? Patrzcie. Moi drodzy, pospali, pojedli z braćmi naszymi z Czarnego Lądu, pogadali, pośmiali się, powygłupiali. Czas jechać dalej.